Cześć! Cześć! Jedziemy właśnie na watrę archeologiczną na górze Zyndrama. Forteca Maszkowice z epoki brązu. No, wygląda na to, że się spóźniamy właśnie, ale i tak mamy zamiar przywieźć coś interesującego. Robiliśmy kiedyś opowieść własnymi siłami na temat tego miejsca, bardzo ciekawego zresztą, związanego z epoką brązu na Krecie wręcz. To chyba to miejsce, nie? Tak, to miejsce i wydaje się, że tak, że związane. Mamy zamiar dokładniej dopytać. No, będzie dużo mądrzejszych od nas ludzi, więc może będą jakieś łupy. Góra Zyndrama znajduje się w Maszkowicach na południu Polski, w Dolinie Dunajca, około 50 metrów nad dnem doliny. Nas przyciągnęła tutaj warownia z epoki brązu, lecz w tym miejscu były de facto 3 osady, rozłożone w czasie. Pierwsza warownia istniała tutaj w latach 1750-1550 przed naszą erą. Na niej archeolodzy znaleźli warstwy pozostałości osady z lat między 800 a 500 przed Chrystusem, a jeszcze wyżej są osady z ostatnich stuleci przed naszą erą. Ostatnie starożytne ślady pobytu człowieka w okolicy góry Zyndrama pochodzą z II wieku naszej ery, z czasów istnienia Imperium Rzymskiego. Później to miejsce pozostało bezludne, aż do średniowiecza. Po wykopaliskach na górze Zyndrama oprowadza nas doktor habilitowany Marcin Przybyła, profesor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wraz ze studentami prowadzi tutaj prace archeologiczne od wielu lat. A efekty tych prac są fantastyczne. To jest dokumentacja fotogrametryczna, czyli dokonana z pomocą serii tysięcy w zasadzie zdjęć fotograficznych, później razem zestawionych ze sobą, tej partii fortyfikacji z najstarszego osiedla, tego z wczesnej epoki brązu, czyli sprzed ponad 3500 lat, którą rozpoznawaliśmy od 2015 roku do 2020 roku. To jest ciąg murów odkryty na długości około 60 metrów. My jesteśmy teraz w tym miejscu. Tu jest to odcięcie, takie obniżenie, które oddziela nas, takie siodło dokładnie, które oddziela nasadę Cypla od tej końcówki, na której znajduje się grodzisko. W całości wydaje się, że fortyfikacje z wczesnej epoki brązu miały około 200 metrów długości. Zaczynały się gdzieś w tej strefie i ciągnęły do samej końcówki Cypla od strony wioski. W partii, w której myśmy ich nie zbadali, ale mamy je uchwycone metodami geofizycznymi, metodą elektrooporową, którą bada się jakby przepływ prądu przez ziemię i w ten sposób sprawdza, czy istnieją jakieś przeszkody w postaci również kamiennych konstrukcji. To miejsce, przy którym teraz stoimy, może być identyfikowane jako bardzo słabo zachowane, ale jednak pozostałość głównego wejścia do tego systemu fortyfikacji. Nazywamy sobie je umownie Bramą Północną, bo prowadzi od północy. To, co się tutaj zachowało, bo to jest miejsce, gdzie najbardziej intensywnie wybierano kamień w czasach nowożytnych, dlatego że tu było najłatwiej podjechać wozem po prostu i załadować na niego ten materiał. I tu wszędzie są wkopy nowożytne właśnie związane z eksploatacją kamienia. Te wkopy z tej legendy XVIII-wiecznej o rozbiórce zamku na górze Zyndrama. To, co zostało, to są końcówki dwóch, określenie bastion nie jest właściwe terminologicznie, ale w każdym razie dwóch takich poprzecznych murów, które flankowały przejście, prowadząc na górę do właściwego przejścia w murze obwodowym. Czyli mówimy o takiej bramie szyjowej, powiedzmy, z dwoma takimi poprzecznymi murami chodzącymi w dół stoku, pomiędzy którymi wchodziło się na górę. I gdzieś tam, gdzie ten wielki taki kamień leży, to jest pozostałość in situ muru obwodowego w tej bardzo zniszczonej partii. Być może był za duży, żeby go załadować na wóz po prostu i zabrać, więc został. Gdzieś w tej okolicy musiało być przejście w murze obwodowym. W zasypanym tam z prawej strony wykopie, którym pracowaliśmy przez ostatnie 3 lata, też mamy fragmenty dobrze zachowane tego muru, więc wiemy, że on tam się dalej ciągnął wzdłuż krawędzi północnej. To było duże, skomplikowane założenie. Ten mur szacujemy, że miał około 3 metrów wysokości, podobnie jak mur obwodowy, który otaczał jak gdyby teren stanowiska. Wiemy to stąd, że taką metodą, żeby określić w przypadku takich konstrukcji pierwotną wysokość, jest po prostu wykonanie takich wykopów, które przejdą przez cały teren rozwaliska tej konstrukcji i policzenie po prostu, ile dużych kamieni mamy w jednej linii, a następnie wirtualne odbudowanie z nich tej budowli. Jeżeli wiemy, ile kamienia się posypało w dół stoku, jesteśmy w stanie odtworzyć jego pierwotną wysokość, więc to były prawdopodobnie 3 metry. Co jakby zgadza się dobrze też z rozmiarami, czy z szerokością podstawy, która przy tej szerokości wynoszącej około 2–2,5 metra pozwalała na dobrą statykę budowli, która miała 3 metry wysokości, czy względnie dobrą statykę budowli, która miała 3 metry wysokości. I mówimy o czasach
mniej więcej pomiędzy rokiem 2000 przed naszą erą a 500 przed naszą erą, myśląc o całej epoce brązu, natomiast to osiedle, które tutaj badamy, istniało pomiędzy rokiem 1725 mniej więcej przed naszą erą, to jest początek, a koniec około roku 1500 przed naszą erą, czyli to jest około 200 lat trwania. Epoka brązu jest ciekawym czasem w historii Europy, nawet jeżeli mało znanym z tego względu, że nie mamy dla tego okresu żadnych jeszcze źródeł pisanych, więc to są społeczności zupełnie anonimowe. W zasadzie pierwsze bardzo krótkie teksty, które z tego okresu w Europie występują, to są teksty zapisane pismem linearnym B w mykeńskiej Grecji, ale one mają w większości charakter takiej czystej buchalterii, tak naprawdę zapisków dotyczących tego, ile podatku zebrano, skąd i tak dalej, natomiast niewiele mówią o tym społeczeństwie. Więc mamy imiona, mamy nazwy własne, nazwy bogów, niekiedy, ale nic poza tym. Stąd jest to okres w całości, można powiedzieć, jeszcze prehistoryczny, czyli taki, dla którego nie mamy historycznych, pisanych dokumentów. Niemniej jednak sporo już wiemy o tych czasach i wiemy, że one były bardzo ważne z punktu widzenia ukształtowania się Europy, takiej jaką znamy współcześnie. Między innymi, a może nawet przede wszystkim z tego powodu, że początek epoki brązu to jest okres migracji ludów indoeuropejskich na teren Europy, czyli przodkowie wszystkich narodów mówiących językami indoeuropejskimi, w tym językami słowiańskimi, w tym okresie się w Europie pojawiają. W dużym stopniu, jak się wydaje, to pojawienie miało charakter takich niszczących najazdów, które doprowadziły do wyginięcia wcześniejszej neolitycznej ludności, ale w wielu miejscach doszło oczywiście do rozmaitych form asymilacji. Z tą nową tradycją językową przyszły zupełnie nowe elementy, jeżeli chodzi o wierzenia, jeżeli chodzi też o pewne cechy stylu życia. Na przykład zwraca się uwagę, że w takich aspektach jak rytuał pogrzebowy mamy bardzo wyraźną opozycję pomiędzy epoką kamienia, w której dominuje kolektywizm, a właśnie czasami, kiedy pojawiają się Indoeuropejczycy, czyli epoką brązu, kiedy dominuje indywidualizm. I te cechy takie właśnie jak akcentowanie indywidualizmu choćby są typowe dla całej właściwie późniejszej tradycji europejskiej, jak sobie ją skontrastujemy gdzieś z innymi częściami świata. Więc jest to ważny, taki powiedzmy zakładzinowy moment dla późniejszej kultury europejskiej. To, co jest bardzo interesujące w epoce brązu, to również pewien kontrast, z którym już jakby to stanowisko się bezpośrednio wiąże. Mianowicie społeczności epoki brązu to były niemalże bez wyjątku społeczności, które były całkowicie autonomiczne z punktu widzenia gospodarczego. To znaczy nie funkcjonowały w ramach jakichś systemów państwowych, które pozwalałyby na przykład na zaopatrywanie się w żywność czy wymianę towarami pierwszej potrzeby. Każda z tych grup w zasadzie żyła samodzielnie na swój własny rachunek, musiała sobie wytworzyć wszystkie potrzebne do życia produkty i w razie jakichkolwiek problemów, katastrofy była zdana sama na siebie. Więc te ludy żyły w dużym stopniu, można powiedzieć, w izolacji. Każda wioska, każda lokalna wspólnota tworzyła swój własny lokalny świat, mały świat. Natomiast jednocześnie, pomimo tej niezależności ekonomicznej, coś takiego było w tych ludziach, że oni mieli bardzo duże zapotrzebowanie na towary egzotyczne pochodzące z daleka. I w epoce brązu kształtują się pierwsze szlaki wymiany dalekosiężnej, które przecinają Europę głównie z północy na południe, ale też ze wschodu na zachód. Czyli z jednej strony wiemy, że ci ludzie żyli w pewnym stopniu w izolacji, czy większość z nich nie wyglądała nigdy w trakcie swojego życia poza swoją własną wioskę i swoją własną okolicę, ale z drugiej strony były wśród nich jednostki, które podróżowały po całej Europie z południa na północ i odwrotnie. Na przykład w Skandynawii znamy uzbrojenie brązowe, które było wytwarzane na terenie dzisiejszej Rumunii. Do Grecji wczesnomykeńskiej w tym czasie dociera bursztyn bałtycki. Mamy bardzo wiele świadectw tego, że pojedyncze przedmioty, te najbardziej luksusowe, najbardziej wartościowe, były transportowane na bardzo duże odległości. I wydaje się, że z potrzebą tworzenia takich szlaków, powiązań, które mogły być budowane tylko i wyłącznie dzięki temu, że powstawały takie rodzaje przyjaznych domów na takich szlakach komunikacyjnych, że z taką potrzebą należy wiązać pojawienie się tej grupy ludzi, która założyła to miejsce pod koniec XVIII wieku przed naszą erą, dlatego że trudno jakby wytłumaczyć to jakimikolwiek względami takiej codziennej ekonomii. Tereny górskie ogólnie rzecz biorąc należą do miejsc, które były zawsze zasiedlane jako ostatnie, dlatego że mają słabe gleby, że okres wegetacyjny jest krótszy, że ogólnie są to trudniejsze warunki do życia. W epoce brązu w Europie żyła relatywnie nieduża populacja. Wiemy, czy możemy to, powiedzmy, można było wykorzystać takie porównanie. Wiemy, że współcześnie w Polsce żyje tam niecałe 40 milionów ludzi. W czasach państwa wczesnych Piastów to było około 1 miliona, tak się szacuje, czyli te niecałe 40 razy mniej niż obecnie. Natomiast wnioskując z badań nad dawną szatą roślinną w oparciu o tak zwane profile palinologiczne, my jesteśmy w stanie stwierdzić, że stopień ingerencji człowieka w środowisko naturalne w epoce brązu był 4 do 5 razy mniejszy niż we wczesnym średniowieczu. Czyli
oznacza, że żyło jeszcze powiedzmy 4 razy mniej ludzi niż we wczesnym średniowieczu, czyli około 250 000 na terenie całej Polski. Więc widzimy, że to nie jest duża grupa. Przy czym też trzeba zwrócić uwagę na to, że ta grupa nie była równomiernie rozproszona na całym tym terenie. Już mówiąc w skali całej Europy również nie była równomiernie rozproszona. Mamy takie obszary, jak na przykład Lesy pod Krakowem, gdzie na prawie każdym cyplu istniała w tym czasie wioska. Więc to była rzeczywiście aglomeracja, można powiedzieć, gęsto zaludniony wiejski krajobraz. Ale są takie regiony, gdzie zapewne można było poruszać się przez tydzień i nie spotkać żywej duszy, czyli takie ogromne przestrzenie pustki. I góry w dużym stopniu, nie zawsze i nie w każdym okresie, ale w dużym stopniu, a przynajmniej we wczesnej epoce brązu tak było, były takim terenem w zasadzie w dużym stopniu puszczańskim. My mamy świadectwa tego, że pojedyncze wspólnoty lokalnej ludności, rdzennej ludności żyły niedaleko stąd, kilkanaście kilometrów stąd, chodzi w okolicach Starego Sącza. Natomiast tutaj w Kotlinie Łąckiej na pewno nikogo nie było w momencie, kiedy przybyła ta populacja, która założyła to miejsce. I teraz ważne jest to, że ta populacja też nie przybyła z niedalekiej odległości, na przykład z okolic Nowego Sącza czy gdzieś z terenów podkrakowskich, tylko była to grupa ludzi, która przyszła z południa Europy i na to wskazują nam wszystkie w zasadzie cechy kultury materialnej, które możemy obserwować. Ceramika, którą ci ludzie wytwarzali, jest taka sama jak ta ceramika, która była w tym czasie produkowana nad Tisą na pograniczu Węgier i Rumunii mniej więcej, albo południowo-wschodniej Słowacji. Zabytki metalowe pochodzą z Siedmiogrodu. Figurki są wykonane w takim stylu, jaki znamy z Bałkanów, z Bułgarii, południowej Rumunii czy Jugosławii, a kamienna architektura pod względem stylu, bo to jest bardzo proste kamienne budownictwo, ale posiada jednak pewne cechy stylu architektonicznego, jest taka, jaką znamy w tym czasie z terenów Grecji oraz Wybrzeża Adriatyku. Co więcej, mamy nawet znaleziska takie biologiczne, które również to potwierdzają. To są pojedyncze przypadki, ale trudne do uchwycenia, które nam się udało złapać. Mianowicie wśród pozostałości chwastów zbożowych, które odkryliśmy w próbkach ziemi pobranych ze stanowiska, występują ziarna trawy z rodzaju Egilops, która nigdy nie występowała na terenie Polski, dalej nie występuje zresztą, natomiast znana jest z południa Europy, z terenów Bałkanów, czyli pewnie jako chwast razem ze zbożem została przywieziona przez tych ludzi i żyła jakiś czas, tworząc, czy będąc tak zwanym efemerofitem, czyli taką rośliną, która krótkotrwale funkcjonuje sobie na jakimś terenie w otoczeniu siedzib ludzkich. I co więcej, natrafiliśmy również na zwęglone szczątki chrząszcza z gatunku Aptinus bombarda, który również jest znany obecnie z terenów Serbii, Chorwacji, nadadriatyckich, na północy sięga do Węgier mniej więcej maksymalnie. I też zapewne z tymi ludźmi gdzieś ten chrząszcz się przyczepił do jakiegoś wozu może, czy gdzieś do jakichś towarów, które oni ze sobą wieźli i przywlekli go i być może żył tu jakiś czas, czy stworzył jakąś populację przez jakiś czas na tym terenie. Czyli mamy również biologiczne dowody na to, że ci ludzie pochodzili z południa Europy. Wszystko jak gdyby na to wskazuje. I archeologia, i te inne argumenty. Dokładnie skąd, to trudno na to pytanie odpowiedzieć, ale przypuszczamy, że jakby zasadniczy trzon, czy grupa, która kierowała tą całą kolonizacją, była gdzieś z obszarów, powiedzmy, dzisiejszej północnej części Wybrzeża Morza Adriatyckiego, czyli Chorwacja, Słowenia, mniej więcej te tereny. Natomiast szybko musiała do nich dołączyć jakaś grupa z terenów nadcisańskich, z obszarów Wielkiej Niziny Węgierskiej i ona jakby nadała później ton dalszym kontaktom. Ci ludzie przybyli w to miejsce, zbudowali swoje fortyfikacje, od tego zaczęli, bo to jest najstarszy ślad, który mamy odkryty. Zbudowali swoje domy, które nie zachowały się do dnia dzisiejszego, bo znajdowały się na kulminacji terenu, która już nie istnieje. W tych budynkach mieszkali przez jakiś czas i utrzymywali kontakty szerokie z różnymi regionami Europy, bo z jednej strony mamy znaleziska bursztynu bałtyckiego na terenie stanowiska, z drugiej strony mamy właśnie te różne południowe zabytki, które tutaj docierały w wyniku kontaktów z terenami Kotliny Karpackiej. Tutaj to, co Państwo widzą, to są pozostałości kamiennych fortyfikacji właśnie sprzed 3700 lat. Interesujące, bo to jest najstarszy w Polsce, jeden z najstarszych w ogóle w Europie poza basenem Morza Śródziemnego przykładów architektury kamiennej, obronnej architektury kamiennej. Poza terenami właśnie basenu Morza Śródziemnego, terenami nadadriatyckimi, wybrzeżami, czy częściowo terenami Półwyspu Iberyjskiego nie ma tak wczesnych przykładów budownictwa obronnego, budownictwa kamiennego. Są oczywiście groby megalityczne, ale one mają inny charakter. W tej części jakby są trzy elementy, znaczy dwa elementy, można by to było uprościć. Od tego miejsca, gdzie tam Pan podszedł, zaczyna się zachowany oryginalny relikt muru, tak go odkopaliśmy z tylko wypoziomowanymi kamieniami, ale bez jakiejś większej ingerencji, które odkopywaliśmy w latach 2017-2020. Natomiast tutaj te pierwsze parę metrów to jest strefa muru, którą odkryliśmy jako pierwszą w 2015 roku. Wtedy metodyka była taka, którą przyjęliśmy wstępnie, że zdejmowaliśmy wszystkie kamienie, usuwaliśmy z wykopu, więc nie pozostawiliśmy takiego oryginalnego reliktu, żeby zadokumentować dobrze konstrukcję.
Zostały tylko dolne warstwy, ostatni poziom kamieni. I później zdecydowaliśmy w pewnym momencie, żeby dokonać częściowej odbudowy fragmentu fortyfikacji z oryginalnego materiału i w efekcie powstała ta częściowa rekonstrukcja bramy prowadzącej od wschodu, którą nazywamy bramą wschodnią, a tutaj w tym miejscu się znajdowała. Wyglądała w trakcie badań tak, jak tam na rysunku, na tablicy możecie sobie Państwo zobaczyć, czyli mniej więcej 2 warstwy do 3 warstw kamieni w murze i te sterczące pionowo płyty kamienne. Natomiast ta odbudowa powstała z kamienia, który znaleźliśmy w rozwalisku poniżej tej bramy, czyli powiedzmy ma charakter anastylozy. My dokładnie nie wiemy, czy ten kamień leżał w tym miejscu, ale wiemy, że był z tego odcinka muru na pewno. To nie jest odbudowa pełna. Mur był jeszcze metr wyższy, on jest odbudowany do wysokości 2 metrów, czyli to były 3 metry. I jeszcze, jak się wydaje, i mamy na to dość dobre dowody, był podniesiony wyżej o lekką konstrukcję drewniano-glinianą. Zapewne zresztą też glina wylepiała ostatni może metr wysokości tego muru, co w sumie jest logiczne z punktu widzenia takiego praktycznego, obronnego, dlatego że ta konstrukcja mur, tak zwany suchy mur bezzaprawowy, zbudowany z nieobrobionego kamienia, jest oczywiście bardzo łatwa, żeby się na nią wspiąć, bo jest wiele różnych miejsc, gdzie są chwyty, stopnie i można się na nią powspinać. Natomiast wystarczyło, że front tego muru u góry na ostatnim metrze był wylepiony gliną, gdzie już nie dawał szans na złapanie się dobre i to w zasadzie już w tym momencie utrudniało znacznie możliwość przejścia przez niego, przez jakichś napastników. To jakby pozwala mi dojść do kwestii, do czego ten mur służył. Oczywiście to była fortyfikacja, on miał bronić tych ludzi, miał bronić ich dobytku i na pewno to była jego pierwsza funkcja. Natomiast fakt, że został on zbudowany z ogromnym nakładem środków i w sposób, który jeszcze, na to za chwilę jeszcze zwrócę uwagę na te szczegóły, może kiedy podejdziemy sobie tam bardziej do tej partii oryginalnej, w sposób taki, który sugeruje, że chodziło w dużym stopniu o zrobienie wrażenia, że to było coś, co można powiedzieć, że było takim narzędziem trochę propagandy tak naprawdę, skierowanej być może do miejscowej ludności. Czyli nie tylko praktycznie miało obronić mieszkańców, bo oczywiście jego można było spenetrować i przejść przez niego w jakiś sposób, tylko miało odstraszać, miało pokazać, jak bardzo silna jest ta grupa, zwarta, że potrafiła zbudować coś takiego, żeby nie ryzykować z nimi konfliktu. Więc trochę to odnosząc jak gdyby do dzisiejszych kategorii, można powiedzieć, że z taktycznego punktu widzenia ten mur był kiepski, ale lepszy niż brak jakiejkolwiek fortyfikacji. Natomiast był fortyfikacją o charakterze strategicznym. Miał działać politycznie na sąsiadów i zniechęcać ich do tego, żeby zachowywali się agresywnie. A do tego wszystkiego jeszcze miał na pewno pewne funkcje, czy był w jakiś sposób zorganizowany zgodnie z funkcjami takimi, które były potrzebne dla tej społeczności, w tym również z praktykami religijnymi. I to miejsce jest szczególnie istotne z tego względu, mianowicie to, co nazywamy wschodnią bramą. Jest to przejście, które posiada kilka cech wskazujących na to, że ono mogło być związane głównie z jakimiś praktykami rytualnymi. Pierwsza z nich to, że ono jest położone relatywnie blisko głównego wejścia, tego prowadzącego od północy, w miejscu, gdzie stok jest dużo bardziej stromy, jakby słabiej jest tutaj wykorzystać to przejście dla takich praktycznych celów, bo Państwo sami widzą, że się musicie trochę wyspinać po takich stopniach, które wydeptaliśmy, ale wciąż to nie jest droga, którą można sobie wjechać wozem. Zresztą szerokość tego przejścia też na to nie pozwalała. Więc to jest pierwszy element. Drugi element jest taki, że to jest przejście, którego położenie jest w jakiś sposób zdeterminowane astronomicznie. To znaczy, jak zaczęliśmy sobie to wszystko mierzyć, to okazało się, że jeżeli poprowadzimy oś dokładnie przez środek bramy wschodniej, to wskazuje ona z odchyleniem 2 stopni w miejsce punktu wschodu słońca w dniu przesilenia letniego. Natomiast jak poprowadzimy oś od bramy północnej do bramy wschodniej, to z kolei ona nam pokazuje miejsce wschodu słońca w dniu przesilenia zimowego, też z dokładnością do 2 stopni. No to nie może być przypadek. Oczywiście, że z tą astronomią czy archeoastronomią jest tak, że jak będziemy długo liczyć, to zawsze coś znajdziemy. Ale my tu nie kombinujemy nic z Syriuszem ani z Plejadami, tylko zwracamy uwagę na 2 wydarzenia w ciągu roku, tak naprawdę, które miały właściwie w każdym kalendarzu religijnym znaczenie, czyli właśnie przesilenia wschodu słońca. A przepraszam, można spytać o tą astronomię jeszcze jedna rzecz. To odchylenie 2 stopnie, no bo jest i na jednej osi, i na drugiej, prawda? Tak. Czy to jest na stan obecny, czy z korekcją na precesję wtedy? Tak, to dobre pytanie, to jest na stan obecny, korekcja wskazuje, że to jest jeszcze bardziej precyzyjne. No właśnie o to mi chodziło. W takim programie Stellarium sprawdzaliśmy, gdzie był wschód słońca w 1750 roku przed naszą erą i to jest jeszcze bardziej zgodne. Ale też pamiętajmy, że dla nich to miejsce wschodu to też nie było dosłowny wschód, tylko to było miejsce w tym terenie, takie, gdzie słońce wychodziło zza wzgórz, bo też jakby ich pole widzenia było ograniczone topografią w dużym stopniu. Druga cecha, która tu jest ciekawa, to te kamienie pionowo ustawione wewnątrz bramy.
2 z nich zachowały się bardzo dobrze, te największe. 4 pozostałe są zachowane szczątkowo, tu mamy tylko podstawę, tutaj podobnie się zachowała tylko podstawa. Tu mamy dolną część, niestety się nam rozkleiła, musimy też nad tym popracować i wreszcie taki szczątek płyty tam. W sumie było 6 płyt. Do końca nie wiemy, jakiej wielkości były te, które uległy zniszczeniu z czasem. Natomiast te, które się najlepiej zachowały, są spore. Ta ma prawie 2 metry wysokości, waży pół tony. Tamten drugi kamień ma też bodajże 1,60 m wysokości. Kształt i rozmiar tych płyt kamiennych wskazują, że możemy je zdefiniować jako stele antropomorficzne, czyli kamienie będące schematycznym przedstawieniem postaci ludzkiej, co w tym okresie jest interpretacją dość prawdopodobną, bo podobne kamienie takiego samego kształtu, ale czasem posiadające jakieś wyryte wizerunki w górnej części, znamy z grobów, zwłaszcza z obszarów stepowych wschodniej Europy, ale też z terenów Bałkanów, z obszarów przyalpejskich. Są tego typu obiekty w tym okresie, we wczesnej epoce brązu, znane. Tak jak powiedziałem, niekiedy one posiadają przedstawienia, na przykład bardzo schematyczną twarz ludzką albo jakieś elementy, zwłaszcza uzbrojenia brązowego przedstawione, z tym, że te przedstawienia znajdują się na tych górnych partiach, które tutaj w obu przypadkach się nie zachowały, a nie zachowały się dlatego, że zostały celowo w pewnym momencie zniszczone. To znaczy, to nie jest efekt erozji naturalnej, te kamienie zostały tutaj w górnej części skute. Czyli w sumie można by domniemywać, Można domniemywać, że coś było. Niekoniecznie musiało być, bo też na tych stelach nie zawsze to jest. Natomiast mogło być. Ale samo skucie by sugerowało. Tak, i mogło zostać celowo zniszczone. Bo tu zwrócę Państwu uwagę na to, że to wszystko zostało wykopane. Tu, gdzie za panem widać układ terenu, no to jest tak, teren się układał w momencie rozpoczęcia wykopalisk. Mur był posadowiony na głębokości 2 metrów pod ziemią. W momencie, jak musieliśmy do niego 2 metry w głąb ziemi się dokopać, eksplorując warstwy. Więc ta brama też była w całości wypełniona do tej wysokości, na której była zachowana jakimiś nawarstwieniami. I w dolnej części warstwy, które pochodzą z czasów użytkowania tej bramy, to są warstwy zawierające bardzo dużo spalonych kości zwierzęcych, popiołu, spalenisk. I jeśli są to kości, to część z nich ma ślady rąbania, co jest rzadkie, bo raczej kości były cięte na tym stanowisku, a nie rąbane uderzeniem topora, jak się wydaje. Zawiera też dużo bardzo ceramiki takiej stołowej, dobrej jakości, więcej niż warstwy budynków na przykład z podobnego okresu czasu. To wszystko wskazuje na to, że to miejsce mogło być, czy służyć do deponowania jakichś pozostałości, na przykład ofiarnych. I znów, jeżeli byśmy chcieli poszukać nawiązań do tego, na południe Europy zwłaszcza, to wiemy, że w Grecji od czasów mykeńskich istniał zwyczaj, który nazywał się tysja, który polegał na tym, że w jednym miejscu deponowano popiół i kości zwierząt pochodzące z ofiar całopalnych. Są takie całe kopce, jak gdyby związane z tymi praktykami, czyli również mamy pewne nawiązania jak gdyby do tej tradycji wczesnej greckiej, co jest uzasadnione, bo raz wiemy, że ci ludzie pochodzili z południa, dwa, że pamiętajmy, że jesteśmy w czasach, w których dopiero Indoeuropejczycy zaczynają się w ogóle różnicować i jest bardzo prawdopodobne, że w znacznej części Europy w tym czasie mówiono narzeczami takimi, które były na tyle bliskie sobie, że ludzie byli w stanie się cały czas komunikować jeszcze, bo to są początki tak naprawdę różnicowania się indoeuropejskiej rodziny językowej. Aha, jeszcze jedna cecha interesująca u podstawy bramy, tu gdzie Państwo stoją mniej więcej w 2019 roku odkryliśmy taki nieduży, zagłębiony obiekt, również zawierający kości zwierząt w środku i dwie figurki przedstawiające bardzo schematyczne postacie ludzkie. Je też należy wiązać z jakimiś praktykami rytualnymi. Czyli ciekawe miejsce, które być może pełniło funkcję takiego właśnie miejsca, gdzie wchodziły jakieś procesje, czy jakieś praktyki w każdym razie tutaj się obrzędowe odbywały, zachodziły. Ono było użytkowane przez bardzo krótki okres czasu i to jest kolejna ciekawa sprawa. W ciągu mniej więcej 3 generacji od momentu założenia tej osady doszło tutaj do bardzo poważnej zmiany. W pewnym momencie, na pewno na osadzie wybuchł pożar, bo mamy jego ślady, doszło do jakiejś sytuacji konfliktowej, wydaje nam się, że raczej związanej z jakimś konfliktem wewnętrznym. Efektem tego było właśnie zniszczenie tych steli w bramie wschodniej, zasypanie jej później warstwami odpadków z tych zniszczonych budynków, ale też jakichś odpadków w ogóle, w rodzaju śmieci, nawet odchodów, które w naszych analizach zostały wykazane. Po czym cały wierzchołek góry, ten, na którym znajdowała się zabudowa, został ścięty. Jak Państwo widzicie na górę, zobaczycie, że tam jest zupełnie płasko na szczycie, co jest właśnie efektem działania ludzi właśnie te 3 generacje mniej więcej po założeniu osiedla, czyli około 1690 roku przed naszą erą. Został ścięty, pozyskano w ten sposób ziemię, wykorzystano także usypano z niej taras budowlany, który oparto o mur. Mur wcześniej wolno stojący stał się budowlą oporową, przy której stanęły budynki. Te budynki, czyli ich ślady, w zasadzie ich poziomy podłogowe mamy zachowane w naszych wykopach archeologicznych na głębokości przeważnie między metrem a 1,5 metra od powierzchni ziemi natrafiamy na pozostałości tych domów, które stoją na owym nasypie. Czyli mamy do czynienia z czymś, rewoltą, trudno powiedzieć, jakimś wydarzeniem gwałtownym, które skończyło ten pierwszy etap i spowodowało zmianę w życiu mieszkańców osiedla.
Te pozostałości mogą mnie imponować, bo to jest kupa kamienia tak naprawdę. Natomiast jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że jest to budowla, która pochodzi z czasów Hammurabiego w Babilonie, no to już myślę, że to jakieś wrażenie robi. Jest to bardzo, bardzo, bardzo stare. To jest konstrukcja, która powstała, tak jak wspomniałem wcześniej, w technice suchego muru, czyli bez zaprawy. Zaprawę wynaleziono w czasach helenistycznych, mniej więcej około 3000 roku przed naszą erą, a później upowszechniono tak naprawdę dopiero Rzymianie, około powiedzmy początkach naszej ery, czyli ta budowla wzniesiona ponad 1500 lat wcześniej, przed Rzymianami, siłą rzeczy jest zbudowana jeszcze bez zastosowania zaprawy murarskiej. Przy czym ta technika suchego muru, ona ma swoje duże zalety, między innymi takie, że konstrukcja, która jest pozbawiona zaprawy, to jest konstrukcja, przez którą woda przepływa, ona nie gromadzi w ogóle wilgoci, jest mniej podatna na właśnie erozję czy zniszczenie spowodowane przez wodę. Natomiast oczywiście jest mniej statyczna pod niektórymi względami niż taki mur, który posiada łączenie z zaprawą. Kamienie nie zostały w żaden sposób wyraźnie obrobione. Mamy ślady miejscami ścinania, odłupywania niektórych partii kamieni, ale to nie są to nie są wyrównane ciosy. To są nieregularne bloki wycinane czy wyłamywane ze złoża piaskowca. Złoża, które znajduje się po drugiej stronie góry na zachodnim stoku. Tam piaskowiec jest stosunkowo łatwo dostępny, na głębokości około od pół metra do 1,5 metra można się dokopać do skały i oni prawdopodobnie eksploatowali to złoże, które było tak naprawdę 50 metrów od nas. Przeciągali kamienie na drugą stronę, tam gdzie był teren łatwiej dostępny i układali mur, przy czym mamy parę obserwacji wskazujących na to, że mur powstawał odcinkami mniej więcej 12-metrowej długości, równolegle, ale budowanymi w trochę różny sposób. Znaczy są pewne różnice takie minimalne stylu, jeżeli chodzi na przykład o rozwiązania konstrukcyjne, jeśli chodzi o posadowienie, są widoczne uskoki w niektórych miejscach w licu wewnętrznym, co może wskazywać, że istniała po prostu pewna liczba zespołów budujących to równolegle, z których każdy stosował trochę inne triki, dopasowując się do sytuacji. Sama technika jest tak zwany mur protocyklopowy, czyli taki, w którym mamy wyraźnie wyodrębnione lico zewnętrzne zbudowane z bardzo dużych kamieni. Te kamienie, które są w licu zewnętrznym, ważą od 200 do 300 kg przeważnie, ale są kamienie, które mają ponad pół tony. Następnie mamy lico wewnętrzne, dość regularne, ale zbudowane z mniejszych kamieni i wnętrze muru, które jest już wypełnione nieregularnym, takim bardziej odpadkowym materiałem, pozostałym po wyselekcjonowaniu tych doborowych bloków, które szły do fasady zewnętrznej i wewnętrznej. Miejscami są zastosowane różne triki, na przykład kamienie, które nazywa się sięgaczami. To są długie kamienie, które idą przez całą, czy prawie całą szerokość muru i spajają go w poprzek. W dolnej warstwie, na przykład gdzieś tam kawałek stąd, mamy taki kamień, który ma ponad 2 metry długości, przechodzi przez cały, ta wypustka jakby jest w tym miejscu, gdzie on leży. On jest właśnie długości tak jak ten mur z tą wypustką, 2,5 metra prawie długości, spajał całą konstrukcję. Różny jest sposób posadowienia tej budowli. W większości miejsc znajdujemy otoczaki, które były tak choćby w tym miejscu wbite pod zwłaszcza fasadę zewnętrzną po to, żeby utwardzić teren. Gdzie indziej są układane płaskie płyty, które mam wrażenie w pierwszym momencie takiej wylewki prawie, na której dopiero budowano, więc te rozwiązania były tutaj różne stosowane. Ogólnie rzecz biorąc, budowniczowie tego muru trafili na problem, który okazał się w pewnym momencie krytyczny. Mianowicie ta konstrukcja jest źle posadowiona z powodu podłoża, które znajduje się poniżej. Te wczesne budowle kamienne, wznoszone w technice suchego muru, są w zasadzie prawie zawsze budowane bezpośrednio na podłożu skalnym. Często zresztą jest tak, że skałę się ścina, pozyskuje się materiał budowlany i na tych wyciętych półkach skalnych bezpośrednio buduje się takie konstrukcje. Tutaj nawet jeżeli taki był pierwotny plan, a zapewne był, budowniczowie trafili na przeszkodę w postaci budowy geologicznej tego wzgórza, mianowicie warstwy piaskowca, które je tworzą, idą pod takim mniej więcej kątem do góry, czyli tam piaskowiec wychodzi płytko, ale z tamtej strony nie było potrzeby budować fortyfikacji, bo jest bardzo stromo. Natomiast tutaj w tym miejscu mamy około 8 metrów lesu i dopiero pod nim jest skała. Ta miąższość się jeszcze powiększa, ta miąższość tej takiej poduchy lesowej się jeszcze powiększa bardziej w tamtym kierunku, więc oni musieli budować na leście, który oczywiście jest znacznie mniej stabilny niż podłoże skalne. Próbowali jakoś właśnie, tak powiedziałem, utwardzać ten teren, ale wciąż 1 metr bieżący muru ważył jakieś 6,5 tony i to musiało zacząć działać w pewnym momencie. Mamy dowody na to w postaci dat radiowęglowych pod pierwszą warstwą rozwaliska muru, że fasada zewnętrzna zaczęła się miejscami odklejać i zawalać w XVII wieku, czyli może 50, może do 100 lat maksymalnie po zbudowaniu tej budowli. Sam proces destruktu oczywiście był znacznie dłuższy, w niektórych miejscach ten mur stał zapewne kilkaset lat nienaruszony, gdzie indziej zaczął się wcześniej rozsypywać. Nie mamy, co ciekawe, żadnych wyraźnych śladów napraw. Można odnieść wrażenie, że wzniesienie tej konstrukcji było pewną idée fixe ze strony pierwszych budowniczych, natomiast ich potomkowie nie bardzo mieli serca, żeby cokolwiek z tą budowlą robić, żeby ją jakoś łatać, naprawiać i tak dalej.
dalej, raczej ją eksploatowali, wykorzystywali jako oparcie choćby dla tarasu budowlanego, ale nie rozwijali tej koncepcji. Co też jest ciekawe, pokazuje, że mamy do czynienia w tym takim pierwszym momencie z grupą ludzi, która była nowa w tym terenie, która nie wiedziała dobrze, jak wykorzystać na przykład potencjał w postaci ogromnej masy drewna, które było naokoło. Zrobiła to z kamienia zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami z terenu, z których pochodziła, czyli gdzieś tam właśnie z południa Europy, bo tak tam wtedy budowano. Natomiast już ich potomkowie wyraźnie jakby mieli pewien dystans do tej idei, żeby zachować tą oryginalną koncepcję architektoniczną. Powiedziałem o materiale, że jest lokalny, większość to jest piaskowiec właśnie wydobywany ze złoża, około 10% to jest piaskowiec obtoczony w łożyskach potoków, czyli też również z tego źródła materiału pochodziła. Dobra, obejdźmy sobie teraz tutaj to przez bramę i podejdziemy pod tą konstrukcję metalową, którą tam widzicie na końcu. Fragment jakby całego tego systemu umocnień, który Państwu pokazuję, trochę bardziej, żeby pokazać pewne problemy, przed którymi stoimy, niż coś, co wygląda dalej ciekawie i atrakcyjnie, nawet jeżeli w momencie wykopania wyglądało niesamowicie. Mianowicie w 2017 roku przy wewnętrznym licu muru, który jest tam, gdzie się te pręty mniej więcej kończą, ten mur też tu jest słabo zachowany, on tu się ucina zupełnie, bo zaczyna się wkop nowożytny właśnie związany z wybieraniem kamienia do celów budowlanych, ale wzdłuż tego odcinka parumetrowego odkryliśmy taki rodzaj posadzki czy chodnika zbudowanego z cienkich płyt piaskowcowych, który w momencie odkrycia był przykryty 2 metrami warstwy gliny. To jest również jeden z elementów fortyfikacji, podobnie jak brama wschodnia, które zostały zasypane czy zniszczone po tej powiedzmy rewolcie, powiedzmy sobie, do której gdzieś tam około 1690 roku doszło, jeżeli to rzeczywiście miało miejsce, bo tak sobie to wyobrażamy. I wtedy, kiedy go odkryliśmy, był świetnie zachowany. Rzeczywiście było widać, że to są dobrane, bardzo płaskie, równo ułożone piaskowce. Później z każdym rokiem te piaskowce ulegały zniszczeniu, zaczęły się rozpadać. Z tego względu, że tak długo były pod ziemią, w takim nieprzepuszczalnym środowisku zaczęły się rozlatywać. Myśmy je próbowali łapać jakimiś takimi opaskami, żeby chronić krawędzie przynajmniej, co też częściowo tylko zdało egzamin. No i rzecz wygląda tak, jak Państwo widzicie obecnie, że niektóre z tych kamieni uległy całkowicie degradacji. Planujemy zacząć teraz projekt z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, z Wydziałem Konserwacji Kamienia, czy z Zakładem Konserwacji Kamienia, który ma na celu jak gdyby uratowanie tego, co jeszcze jest i odtworzenie w oparciu o naszą dokumentację, bo ten fragment ma bardzo dokładną, trójwymiarową dokumentację, odtworzenie tego, co uległo zupełnemu zniszczeniu. Ciekawe miejsce pokazujące też trochę taki zapał budowniczy tej konstrukcji do tego, żeby coś takiego finezyjnego zrobić, bardziej dopracowanego, estetycznego i to rzeczywiście mogło nieźle wyglądać. Wydaje się, że ten chodnik był zadaszony, że to mógł być rodzaj ganku. Nawet możemy sądzić, że taki jeden wyraźnie wyższy kamień, który tutaj stoi w tym miejscu, i podobny kawałek dalej mógł być podstawą pod jakiś drewniany filar, taką powiedzmy bazą drewnianego filara, na którym takie zadaszenie się mogło opierać. To jest wykop, w którym pracujemy od 3 lat, 40 metrów na południe od strefy wcześniej badanej. Jesteśmy na głębokości takiej, na której mamy już pozostałości budynków z wczesnej epoki brązu, czyli tej najstarszej osady, ale musieliśmy zacząć od oczywiście wyższych i młodszych warstw. Za chwilę jeszcze o tym będę mówił. Jak nasza praca wygląda, więc skopujemy bardzo powoli, drobnymi narzędziami warstwy 5 cm grubości. Wszystkie zabytki, które znajdujemy w tych warstwach, każdy z nich jest trójwymiarowo namierzany tachimetrem, dostaje swój numer identyfikacyjny, który później jakby towarzyszy mu przez cały proces opracowywania tych źródeł. Jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, w którym miejscu, która kość, która skorupa się znajdowała, wykonywać różne analizy przestrzenne również dzięki temu. Tych zabytków jest bardzo dużo. Z jednej takiej 5-centymetrowej warstwy, na przykład w tym roku, z tej, którą już skopaliśmy, mieliśmy 1700 zabytków prawie. Czyli to są ogromne ilości. Jak Państwo tu przyszli w trakcie naszej pracy, to byście zobaczyli cały wykop zasłany workami foliowymi, w których każdym jest zapakowana jedna skorupka czy jakaś jedna kość i czekają na to, aż ekipa podejdzie do nich, zdejmie je z wykopu, namierzy. To jest bardzo żmudna, powolna praca. Oprócz tego z każdej warstwy pobieramy próbki ziemi o objętości mniej więcej 1,5 litra. Te próbki później są poddawane takiej specjalnej preparacji w wypłukiwaniu wodą zwęglonego materiału z nich, który z kolei może być następnie poddany analizom archeobotanicznym pod mikroskopem stereoskopowym i to nam daje te rezultaty, między innymi, o których wspominałem Państwu wcześniej. To, że wiemy, że była trawa z rodzaju Egilops, że był jakiś chrząszcz zwęglony, ale przede wszystkim masa informacji o tym, co ci ludzie uprawiali, jakie rośliny rosły w otoczeniu stanowiska. Więc wiemy na przykład, że ta społeczność z wczesnej epoki brązu głównie uprawiała pszenicę płaskórkę, czyli Triticum dicocum. To jest ta pszenica
prostsza genetycznie niż współczesna pszenica chlebowa, pszenica tetraploidalna. Teraz czasem można nawet w handlu też dostać jakieś pieczywo właśnie z tej pszenicy dikokum, bo ona stała się trochę modna obecnie, bo zawiera mniej glutenu, ale to była podstawa wyżywienia tych ludzi właśnie we wczesnej epoce brązu. Oprócz tego hodowali jęczmień, ale jak się wydaje w dużym stopniu też jako paszę dla zwierząt. Mamy takie znalezisko z terenu stanowiska Wielkiej Jamy z pozostałościami jęczmienia, prawdopodobnie niedojrzałego jęczmienia, prawdopodobnie trzymanego jako kiszonka, po prostu jako pasza na zimę dla zwierząt. Wiemy też, że zbierali dziko rosnące owoce, bo mamy nasiona jeżyny, mamy leszczynę z terenu stanowiska, czyli eksploatację ogólnie rzecz biorąc pobliskich lasów. Z kolei w późniejszych czasach, w tych młodszych osiedlach z epoki żelaza zdecydowanie dominuje jęczmień i proso jako podstawowy pokarm roślinny. Oprócz tego oczywiście to wszystko było uzupełnione hodowlą. We wczesnej epoce żelaza głównie hodowano bydło, właściwie niemal wyłącznie hodowano bydło. Z kolei we wczesnej epoce brązu, te 1000 lat wcześniej, to była zróżnicowana hodowla typowa dla takiej gospodarki, w której dominuje produkcja roślinna jednak, a hodowla zwierząt ma znaczenie pomocnicze. Mniej więcej w podobnej ilości hodowano bydło, owce i świnie, ale oprócz tego polowano też na dzikie zwierzęta. Mamy kości przede wszystkim jeleni, łosi, na które musiano polować dość daleko, bo aż w Kotlinie Orasko-Nowotarskiej, bo to jest jakby tam siedliska potencjalne mogły się znajdować, sarny, ale też rzadsze kości dzika, wilka, nawet jedną kość niedźwiedzia brunatnego z tego stanowiska również mam, więc polowano na różne zwierzęta, które żyły w okolicy. Teraz to, co tu jest jakby też ciekawe na tym stanowisku, czyli też mamy do czynienia ze stanowiskiem, jak to mówimy w archeologii, ustratyfikowanym. To nie jest częste w archeologii polskiej. Przeważnie stanowiska, które odkrywamy w Polsce, są jednowarstwowe. Po zdjęciu warstwy humusu mamy jakieś podłoże, piasek, glinę, les, w której widzimy zagłębione obiekty, ślady po słupach, konstrukcji budynków, jamy, które były spichlerzami. Tutaj mamy do czynienia z wieloma nakładającymi się na siebie poziomami, stąd kopanie tego rodzaju stanowiska to jest taka trochę wyprawa w czasie, gdzie im jesteśmy głębiej, tym jesteśmy wcześniej w chronologii. I w zasadzie stratigrafia wygląda tak, że na głębokości dosłownie 15 cm pod humusem natrafiamy na ceramikę z czasów celtyckich, czyli z tej najmłodszej zupełnie osady, która tutaj istniała. Potem głębiej wchodzimy w warstwy z wczesnej epoki żelaza. Ten wypalony, taki pomarańczowy fragment na profilu, to jest fragment wypalony w wyniku pożaru ściany budynku z wczesnej epoki żelaza, gdzieś z około 800 roku przed naszą erą. I to, co zaczyna się pod nim, to już są warstwy wcześniejsze jeszcze z wczesnej epoki brązu, gdzie też mamy przynajmniej 2 poziomy budynków o różnej chronologii, których część z nich zresztą również nosi ślady pożarów, bo my tych śladów pożarów mamy sporo. Wydaje się, że pożary były plagą tych osiedli zarówno wczesnobrązowych, jak i późniejszych. Właściwie w każdym horyzoncie chronologicznym na ich ślady natrafiamy. Czasem to mogła być bardziej katastrofa, która niszczyła cały teren stanowiska, czasem coś, co się wydaje, że miało bardziej lokalny charakter. No ale tak Państwo wiecie, w czasach, w których dominowało drewniane budownictwo, pożary były normą. To nawet jak Umberto Eco napisał we wstępie do imienia Róży, nie da się napisać książki o średniowieczu, w której nie ma pożaru, bo to po prostu było tak naturalne zjawisko w życiu ówczesnych ludzi i zapewne tu było podobnie. Nie trzeba jakby w związku z tym budować żadnych teorii katastroficznych o tym, że miał miejsce najazd, że coś się ważnego wydarzyło, trudnego, wielkiego w życiu tych ludzi. To mogły być zwykłe, prozaiczne przyczyny. Natomiast faktem jest, że z tego wykopu i z paru innych miejsc mamy ślady, które sugerują, że w czasach istnienia osady z wczesnej epoki brązu kontakty z miejscową ludnością mogły się układać różnie. To znaczy z jednej strony rok temu w tamtej partii wykopu mniej więcej znaleźliśmy w budynku z wczesnej epoki brązu ozdobę brązową, która jest pierwszym zabytkiem brązowym nie pochodzącym z południa, tak jak cała reszta kultury materialnej, tylko jest tak zwaną zausznicą w kształcie wierzbowego liścia typową dla ludności żyjącej na terenach Małopolski, czyli powiedzmy tej rdzennej, tubylczej ludności. To jest ciekawe. To jest ozdoba, która jest charakterystyczna dla stroju kobiecego, dla bogatych kobiet powiedzmy z tych czasów, ale tej lokalnej ludności, co może sugerować, że mamy do czynienia z jakimś małżeństwem, z przejściem jakiejś kobiety od powiedzmy tej tubylczej ludności, jej zamieszkaniem na tej osadzie. Z drugiej strony
Ze stanowiska pochodzi cała seria grocików strzał wykonanych z krzemienia, z których niektóre na pewno są typami znanymi tylko na północ od Karpat, a nie na południe od Karpat. Czyli też nie były to strzały, których wykorzystywała ta miejscowa ludność, czy je produkowała, tylko to były strzały, które były związane z działalnością ludności żyjącej gdzieś tam w Kotlinie Sądeckiej być może, najbliższych sąsiadów. Co więcej, te groty strzał układają się wszystkie w linii fortyfikacji, tudzież krawędzi osiedla. Z tego wykopu mamy nawet sprzed 2 lat taki grot bardzo pięknie wykonany, który jest częściowo przepalony na biały kolor od strony nasady jak gdyby, natomiast samo ostrze jest nieprzepalone, co sugeruje, że on musiał się wbić w jakiś obiekt, następnie doszło do pożaru, ten ogień wypalił tą końcówkę, która wystawała cały czas, a ta, która była ukryta w tym drewnie zapewne, w które się wbił, nie uległa przepaleniu, więc to już jest bardzo wyraźna sugestia, że mamy do czynienia z pożarem, ale w kontekście jednak ostrzeliwania tego miejsca przez jakichś napastników. To też jest zupełnie normalna rzecz, czy sobie weźmiemy jakieś antyczne historie od Iliady począwszy, czy sobie weźmiemy badania etnograficzne prowadzone, nie wiem, wśród mieszkańców Nowej Gwinei nie tak dawno. Wszystkie te historie pokazują nam, że konflikt przeważnie powstaje nie pomiędzy zupełnie obcymi ludźmi, tylko pomiędzy populacjami, które mają kontakty, często bardzo dobre kontakty handlowe, to może być wymiana małżeńska właśnie między innymi, czy mieszane małżeństwa i tam gdzieś mogą powstać sytuacje konfliktu między jednostkami, między rodzinami, które eskalują później do takiej pierwotnej wojny i z czymś takim zapewne tutaj też mieliśmy miejsce. Bardzo ciekawym zabytkiem, który z tym tematem się wiąże, odkrytym w tym roku, niestety nie mamy go ze sobą, bo jest w konserwacji w tym momencie, jest wykonana z poroża pobocznica, czyli fragment uprzęży końskiej, takiej bardzo prymitywnej uprzęży końskiej, gdzie wędzidło było wykonane z rzemienia i po 2 stronach znajdowały się właśnie wykonane z poroża takie belki, takie wydłużone przedmioty, którymi powodowano koniem. To nie są jeszcze czasy, w których konie były wykorzystywane na gminie do jazdy wierzchem i to nie jest uprząż do jazdy wierzchem, natomiast to jest uprząż, która właściwie prawie na pewno była uprzężą rydwanową, czy zaprzęgu rydwanowego. Co w górach robi rydwan, to można by się było trochę dziwić, natomiast faktem jest, że te czasy, czyli XVIII-XVII wiek przed naszą erą, to jest okres, w którym na punkcie rydwanów wśród wojowników epoki brązu istnieje jakaś obsesja, bo jest to jedna z innowacji, które się w ogóle w dziejach naszej części świata najszybciej rozchodzą. Rydwany zostały wynalezione jako wozy bojowe od razu, czyli jako uzbrojenie na terenach stepów wschodniej Europy, czy w zasadzie na stepów przyuralskich około 1900 roku przed naszą erą, a już koło 1800 roku wiemy, że trafiły one z jednej strony na południe, na Bliski Wschód i do Egiptu, z drugiej strony do Europy, do Kotliny Karpackiej. Wydaje się, że wszyscy chcieli w tym czasie właśnie jeździć na rydwanach i być takimi wojownikami właśnie jak z Iliady, którzy czy na pole bitwy podjeżdżają w takim wozie bojowym, czy po prostu imponują prędkością, którą można nim rozwinąć. W każdym razie jeden z takich jegomościów wściekłych i szybkich był również tutaj, czy żył pewnie tutaj również na terenie tej osady i ta pobocznica może być tego pozostałością. Dobrze, myślę, że z mojej strony to wszystko, bo już minęła godzina, więc Państwo też są pewnie zmęczeni tym słońcem i słuchaniem. I oczywiście, jeżeli Państwo macie pytania, to jak najbardziej też zapraszam teraz czy później, kiedy Państwo macie ochotę. A szczątki ludzkie? Prawie nie mamy szczątków ludzkich, to znaczy pomimo wysiłków nie udało nam się znaleźć żadnego cmentarzyska, ani tego, które by odpowiadało osadzie z wczesnej epoki brązu, ani tym późniejszym osiedlom. Powiedziałem, że prawie nie mamy szczątków ludzkich, bo mamy fragment czaszki ludzkiej znaleziony w rozwalisku muru pochodzący z wczesnej epoki żelaza. To znaczy myśmy robili, cała nasada cypla była 2 razy zbadana geofizycznie, robiliśmy tam odwierty i zrobiliśmy jeden wykop, taki 5 na 5 metrów. Są pozostałości zabudowy z wczesnej epoki żelaza, czyli możemy przypuszczać, że to osiedle wczesnożelazne, oprócz tego, że miało tą część fortyfikowaną tutaj, to miało taką strefę jeszcze powiedzmy otwartą na zewnątrz. Natomiast nie wydaje się, że we wczesnej epoce brązu w ogóle tam ten teren był użytkowany. Jest trochę skorup, ale to może być, to jest ilość taka, która może też na polu uprawnym być na przykład, czyli jakaś tam strefa gospodarcza. Ale mamy parę jeszcze pomysłów cały czas, znaczy jeszcze nie poddaliśmy tematu cmentarzyska zupełnie, pomimo tego, że to już są całe lata poszukiwań bezowocnych. Zawsze jest możliwość taka, że no to jest teren bardzo mocno osuwiskowy, że mogą coś w ogóle polecieć. Jest to możliwe, żeby społeczność 200-osobowa była w stanie stworzyć taki obiekt?
No to jest pewien paradoks, jakby z naszych szacunków, tak jak Pan zauważył, dotyczących wielkości tego terenu, to jest tylko 0,5 hektara tak naprawdę i możliwości jego zabudowy oraz możliwości eksploatacji gospodarczej terenu wynika, że to faktycznie nie było więcej niż jakieś 200 osób. Z drugiej strony z szacunków tego, ile pracy było potrzebne, żeby tą konstrukcję wznieść, wychodzi nam systematycznie więcej i to dużo więcej. Nie jest wykluczone, że cały projekt był w ogóle zaaranżowany przez większą grupę ludzi, a potem tylko część pozostała, żeby pilnować tego miejsca. Też sobie tak to możemy wyobrazić. Albo że to była jednak jakaś kooperacja z miejscową ludnością. Chciałam jeszcze zapytać, czy można o tej kulturze myśleć, że ona miała związki z handlem z mykenami? Czy to była ta, która się tym w Europie zajmowała? Poniekąd tak, to znaczy wiemy, że tych szlaków komunikacyjnych z północy na południe było więcej. Taki pierwszy z nich prowadził przez Bramę Morawską, on jest wcześniejszy chronologicznie w ramach epoki brązu, natomiast w XVIII-XVII wieku on przeżywa wyraźny kryzys, więc być może tu powstała pewna alternatywa, jak gdyby ta wschodnia, idąca przez Karpaty Zachodnie. I faktem jest, że no, jeżeli chodzi o bursztyn, on daje dobrą możliwość jak gdyby do rekonstrukcji tego zjawiska. Faktem jest, że bursztyn, który pochodził z rzecz jasna z Nadbałtyku, szedł pewnie wzdłuż Wisły albo dorzeczem Odry na południe, znany jest z zachodniej Małopolski też, okolic Krakowa, powiedzmy hasłowo, które miały swoją rolę w tym całym procesie. Później mamy go z tego stanowiska, w 2 przynajmniej egzemplarzach. A później całkiem sporo go pochodzi z tych stanowisk właśnie nadcisańskich, które mają taką samą ceramikę jak u nas na stanowisku. Dalej na południe z nad Adriatyku i do świata greckiego bursztyn po raz pierwszy dociera około 1700 roku. Czyli ta zgodność daty jak gdyby z powstaniem tego grodu, gdzieś około 1725 roku, a tam około 1700 mamy pierwsze znaleziska bursztynu w ogóle w masywie Marszu Ziemnego, może być znacząca. To znaczy, że to może być rzeczywiście moment, kiedy coś gdzieś klikło na tym szlaku i zaczęło działać na większą skalę niż wcześniej. Że wcześniej jakieś odcinki na pewno już funkcjonowały, natomiast gdzieś to mogło dopiero w pewnym momencie załapać jako całość. Oczywiście tu nie mamy co liczyć na jakieś bardzo efektowne znaleziska, bo to jest teren osiedla, miejsca, gdzie ludzie mieszkali. Nie mamy grobów, jak już była o tym mowa, więc wszystkie cenne przedmioty, które tędy przechodziły, tylko przechodziły przez to miejsce. One były albo wykorzystywane, albo trafiały później do jakichś skarbów czy do grobów, których nie mamy, albo szły dalej gdzieś na północ czy na południe, w zależności od tego, skąd pochodziły, jakie było ich miejsce przeznaczenia, więc my tylko gdzieś możemy ślady wychwycić, pojedyncze rzeczy, które się zgubiły. Mamy na przykład nit ze sztyletu brązowego, czyli bardzo wartościowej rzeczy, ale całego sztyletu oczywiście nie mamy. Więc to jest przykład tego, że... za niedługo będzie gdzieś tu ten skarb, jak spalili kilka razy tą osadę, to... Jakaś maska może kraka ktoś tam na coś przykład, zakopał, zamiast liczmy na agamemnona to, czy coś. Tak, natomiast faktem jest, że osada wczesnobrązowa kończy się bez jakichś wielkich fajerwerków, to znaczy akurat z tej najmłodszej fazy tego osiedla z wczesnej epoki brązu, czyli z koło 1500 roku, nie mamy śladów pożaru. Wygląda tak, jakby ci ludzie w pewnym momencie posprzątali i sobie stąd po prostu poszli. Co też ma sens, dlatego że o ile tutaj nie ma żadnych śladów katastrofy, o tyle mamy wyraźny horyzont katastrofy na południe od Karpat w tym samym czasie. Czyli wygląda na to, że przyczyną opuszczenia tego miejsca mogło być to, że najbliżsi partnerzy, powiedzmy handlowi na południe, tych ludzi po prostu zostali wyniszczeni w jakiś sposób w wyniku jakichś konfliktów, jak się wydaje, zbrojnych. I ci zostali odcięci, zostali w środku niczego tak naprawdę w tej gdzieś puszczy na północy i z dala od sensu w ogóle swojej egzystencji tutaj w tym miejscu. Tak, Ola z kanału Poza Kontekstem. Tam jesteśmy właśnie na Syndyckiej Watrze Archeologicznej. Było już zwiedzanie stanowiska na Górze Zendrama w Maszkowicach, a tutaj teraz mamy do przedstawienia bardzo dużo zabytków. Ciekawych, tak. To są wybór najciekawszych rzeczy, bo tak ogólnie to wykopujemy. Przez te ostatnie 2 tygodnie już wykopaliśmy ponad chyba 2500 skorup, także to jest taki masowy materiał, a tutaj są wybrane takie najciekawsze, najbardziej charakterystyczne rzeczy. I to jeszcze, żeby było ciekawie, oryginały. Tak, to są oryginały. No, widzę, właśnie tak. Miałem powiedzieć, że ideał. Tak, Kuba próbuje sobie zrobić. Tutaj będziemy szli trochę, to są akurat najmłodsze zabytki, więc będziemy szli powiedzmy wstecz. Może być. Tutaj jest akurat, ta zapinka jest z okresu rzymskiego. To jest tak naprawdę jedyny oprócz paru skorup zabytek z tego czasu, więc ktoś tu prawdopodobnie przyszedł na chwilę,
zgubił parę skorup i zapinkę i tyle. Nie było tutaj żadnej osady wtedy, przynajmniej na razie nie znaleźliśmy takich śladów, a stanowisko jest już w bardzo dużym stopniu przebadane, więc no raczej tu nie było wtedy żadnej osady. Grot? Grot znaleziony 2 lata temu. Możemy o nim tak naprawdę w tym momencie powiedzieć tyle, że ktoś tu polował na coś, natomiast na podstawie... W sensie to było osadzone na strzale? Nie, dobra, to wiem, słuchaj. Okay. Byłem Indianinem, jak byłem takim chłopcem, no to spokojnie. To okej. Chodzi mi o to, że wygląda dosyć groźnie. Tak troszkę bojowo mi się kojarzy. Tak, ale też to jest jedyny taki, który należy znaleźć, więc też ciężko jest stwierdzić, czy tu się coś innego działo. No i też trochę mało charakterystyczny kształt pod względem datowania. Mógł być to średniowieczny grot, mógł być też z okresu szwedzkiego. No na pewno po epoce brązu, raczej on jest żelazny. Tutaj takich jeszcze... No właśnie, co to takiego? Tutaj mamy różne żelastwa. To na przykład jest rożek. On jest zgięty. Oryginalnie był taki wiadomo. do pieczenia mięsa jakiegoś. Woziliśmy takie w samochodzie. On jest tutaj właśnie widać, on jest taki skręcony na końcu. To skręcenie było być, żeby to mięso nie zsuwało się z tego rożna. I on prawdopodobnie jest związany z późnym okresem lateńskim, czyli z Celtami. Bardzo podobny okaz, w ogóle bardzo podobnie potraktowany jest na jednym stanowisku na Słowacji, stąd właśnie też na podstawie tej analogii go datujemy na ten okres późno-lateński. Moje najprostsze skojarzenie techniczne. On jest prostokątny, bo jest łatwiej zrobić. Jeżeli Celtowie, zrób rurkę. Wykoj rurkę. Znaczy, tak, wiesz, pręt. Tak, one mają rzeczywiście wszystkie takie kwadratowo-prostokątny przekrój. No i Celtowie też robili właśnie takie różne dziwne rzeczy z tymi żelaznymi rzeczami, że często je specjalnie właśnie gięli z jakiegoś powodu. Może rytualnego, czasami to był element też pogrzebu czyjegoś, że te przedmioty były celowo niszczone, więc to też się właśnie dlatego wpisuje w ten celtycki... Ale byłem przyzwyczajony do myślenia, że broń była, miecze były na przykład. Miecze tak, oczywiście, ale właśnie te rożne, jak się okazuje, również. A to co to jest? To są takie ozdoby obręczowe, one mogą być zarówno noszone na przykład na rękach, czy na nogach. Słuchaj, możesz mi to założyć? Na chwilkę. Do kadru. No jest trochę duża, więc mogła być też Dobrze, gdzieś tutaj. ja nie jestem z tamtej epoki. Kolejna do kolekcji. Tak, ale właśnie na podstawie średnicy możemy próbować zgadywać, gdzie były noszone. Ta jest ciekawa o tyle, że jest ciężka, duża, więc trochę ciężko sobie wyobrazić, że ktoś ją nosił tak na co dzień. Może na specjalną okazję, a może po prostu dla samego faktu posiadania takiego wielkiego żelaznego przedmiotu. Tak, co my tu jeszcze mamy z ciekawych? No, tu są prześliki, one były związane z produkcją tkanin, ale to też mamy dosyć sporo. Nie robi wrażenia. Tak. Tutaj mamy ciekawą grupę zabytków, plastyki figuralnej. Te są okazy z wczesnej epoki brązu, to jest trochę późniejsza, z późnej epoki brązu, wczesnej epoki żelaza, więc najpierw opowiem. Tak, te na woreczkach to są oryginały. Te z tyłu to chyba nie. Natomiast te kopie, są rekonstrukcje. Te są gliniane, a te są wydrukowane 3D. Jasne. I tutaj mamy tak, to są przedstawienia ludzi, bardzo schematyczne, a to są świnki. Świnki są hitem, tutaj już myślę, że większość ludzi słyszała o tych świnkach. Tu są dwie, jeszcze mamy jedną zachowaną tylko w tylnej części. No i tutaj jak widać one mają ryjki. Świnki. Co ciekawe w nich jest to, że one mają taki grzbiet bardziej wydatny niż nasze teraz świnie, ponieważ to mogła być taka jeszcze wersja zdziczała bardziej. Tak się kojarzy. Więc takie pośrednie ogniwo. Sobie się tu mogły pasać trochę same. Znaczy były trudne stosunki z nimi. Tak. No ale jednak takie bardzo podobne też są właśnie w Karpatach, po drugiej stronie Karpat, więc jakaś tam ta świniodzik pełnił jakąś funkcję dla tych ludzi. A możesz coś o tych figurkach, Anusz, powiedzieć? Oczywiście. Kobiecych. Tak, oczywiście. Pisałam o tym pracę. Więc Dobra, tak. to się musimy umówić na pogadanie. Koniecznie. Ja mówię poważnie, ja mówię serio. Pewnie. Tutaj mamy 3 figurki, te były znalezione razem w jednym obiekcie, tam pod tą zrekonstruowaną bramą, tak jakby na ścieżce z tej bramy. Ta była też w bardzo bliskiej okolicy bramy, ale troszkę tam już bardziej jakby na terenie samego stanowiska.
Te są o tyle ciekawe, że właśnie znaleźliśmy je w tym jednym obiekcie. One były pofragmentowane. Ta jest na przykład sklejona z 4 fragmentów, ta z 2. No i tak nie jest to całość. Możemy je rekonstruować na podstawie analogii z innych części Europy, bo wtedy w Europie, we wczesnej epoce brązu, w Europie Południowej było bardzo dużo takich przedstawień. One miały bardzo podobne cechy różne. To znaczy różniły się takimi szczegółami, typu, że na przykład te są bardzo słabe wypalone, a nad Dunajem były trochę lepiej wypalone i bardziej ozdobione, ale te pozy są bardzo powtarzalne. I to i nad Dunajem, na przykład w Rumunii i w Grecji, to właśnie ta poza tych rąk po bokach, czyli tych tutaj takich półokrągłych wypustek, czy właśnie te rączki w ten sposób, to jest bardzo popularne. Stąd możemy... Ale czekaj, to jest ręce tak. Tak, lub ewentualnie tak. No, ale teraz tak, to piersi nie w tym miejscu. Ale to nie jest problem, bo jest poświadczone, szczególnie przy tych naddunajskich, że często im nie zależało przy tych figurkach, żeby oddać realistycznie postać ludzką, jasne. więc te części ciała często są przemieszczane. Albo na ich sztuki brakuje, ma być no część nie? ciała. Tak, albo ich brakuje, tak jak na przykład tutaj, to mogłaby być głowa, ale jest tak zredukowana, że tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy to jest głowa, czy to jest jakaś taka... Wiesz, my mamy świrę na temat paleolitu, więc to, że... No więc właśnie. To, co tam się dzieje. Także oni na pewno nie, tutaj w przeciwieństwie do na przykład tej świnki, to nie był główny cel, żeby pokazać prawdziwego człowieka, no nie? No bo świnka to jest taka zabawka praktycznie. Mogła być zabawka. Tak się kojarzy. Tak, mogła być to zabawka, mogła być też to na przykład zamiennik ofiar. Jak kogoś nie było Stać na świnie, tak, to składał coś takiego w ofierze. Oczywiście one mogły też pełnić obie te już się funkcje. bóstwo nie zorientuje. Tak, dokładnie, można próbować oszukać coś tam. Mogły pełnić te funkcje naraz, albo mogły też być w obrębie jednego społeczeństwa mogły być takie świnki ofiarne i mogły być takie świnki zabawkowe. Zgadza się. Tak. Natomiast na przykład w przypadku tych dwóch z tego bardzo dziwnego obiektu pod bramą, no to według mnie bezsprzecznie to już jest jakiś rytuał się tam odbył. Jakieś sakrum. Tak, w tym obiekcie były też znalezione kości zwierzęce, był prawie cały dzbanek, właśnie taki wczesnobrązowy. Część tych przedmiotów była też przepalona, więc tak mógł też być jakiś ogień W ogniu, tak. palony. No i to, że właśnie one były pofragmentowane. Na przykład na Bałkanach jest poświadczona taka praktyka celowego fragmentowania przedmiotów. Na przykład podczas zawierania jakichś kontraktów czy znajomości, powiedzmy. A mówisz o jakim okresie? W wczesnej epoce brązu i neolicie też, bo tam też No to było przecież wtedy... dolne Westonice, fragmentowanie Ale to 30 tysięcy lat temu. Dokładnie to. Jakby koncept zostaje przez... Tak, także właśnie one mogły być fragmentowane celowo. Stąd też na przykład pomimo tego, że eksplorowaliśmy ten obiekt bardzo delikatnie, po prostu warstewka po warstewce nie ma ani śladu po prostu reszty tych figurek, więc one równie dobrze mogą się znajdować nie wiadomo gdzie. Albo mogły być w jakiś inny sposób wykorzystane. Gdzieś w południowych Węgrzech. Tak, na przykład. Mogły tam też być, bo widać, że oni mieli jakiś kontakt, albo stamtąd przyszli, albo kogoś tam znali. Tutaj mamy rzeczy brązowe. W większości są to ozdoby i różne elementy stroju. Oprócz tutaj mamy takie jedno dłutko, to jest narzędzie i taki odpad poprodukcyjny, który nam świadczy o tym, że oni tutaj sobie część na pewno tych przedmiotów wytwarzali lokalnie. Jest to fajnie, że się udało coś takiego znaleźć. No ale tak, mamy tutaj ozdoby, na przykład taką rozetę Maluteńką. Taka spiralka to był bardzo popularny motyw w epoce brązu i to były zarówno na przykład na jakichś koliach, na naszyjnikach, czy jako element jakiejś takiej szpili. Ta jest dosyć malutka i ma taki tutaj zakrętas i na podstawie tam analogii ze Słowacji być może to był taki element zawieszki. Tak samo to też mogło być nawlekane na rzemyki i jako takie powiedzmy, żeby jakiś paciorek jakiś tam inny, taka sprężynka, coś takiego, taki element ozdoby. Tutaj mamy szpilę do spinania ubrań z taką zawiniętą główką i takie ciekawe jeszcze zausznice tak zwane, one były to wiemy na podstawie właśnie nie do końca. One na podstawie tego, jak leżą w grobach na innych stanowiskach, mogą być wplatane we włosy kobiet, bo głównie są w grobach kobiecych. A jak są w męskich, to są często w takich miejscach, na przykład gdzieś chyba w ustach, czy coś takiego, że to nie... Te a tutaj. To mogło mieć jakąś inną funkcję. Mamy tutaj całą serię grocików i takich powiedzmy dowodów na lokalną agresję. Jak zwrócimy sobie uwagę,
to ten grocik ma takie białe ślady i takie coś powstaje przy działaniu ognia i to dość wysokich temperatur. Więc też po samym kontekście znalezienia akurat tego konkretnego, on był w warstwie, która była ewidentnie spalona. Znaczy tak, powiedzmy, że na pewno się paliło, ale jeśli sobie byśmy chcieli się bawić w pisanie jakiejś historii i takie opowiadania, no to wręcz dokładnie to wygląda, jakby ktoś wszedł z zewnątrz i ostrzelał to stanowisko. Plus to, że wszystkie grociki są znalezione w partii krawędziowej, jakby wzdłuż linii tego muru. Tak samo tutaj ten zabytek to jest najprawdopodobniej osełka i analogię do tego znajdujemy przede wszystkim w grobach. Na Słowacji jest takie stanowisko, na którym mamy całą serię grobów męskich i te osełki są zawsze w towarzystwie brązowych sztyletów. Czyli dość ewidentnie. No, to jest też ten otwór tutaj, żeby sobie przywiesić gdzieś przy pasku. Dobrze. Natomiast ten tutaj mały, niepozorny fragmencik to jest nic brązowy. Przy tej wielkości i formie najpewniej właśnie z takiego brązowego sztyletu. Jasne. Albo po prostu sztylet się uszkodził, że nie wiem, było źle zanitowane, albo otwór się pękł i wypadł. Albo rękojeść była organiczna i zwyczajnie cała reszta wygniła, albo była z drewna, z kości i tak dalej. Tutaj później jest cała seria zabytków kościanych i z poroża. I tak, część z tego to są narzędzia, na przykład tutaj mamy szydło lub tak, najpewniej szydło kościane służące do robienia otworów, do szycia, do pracy w skórze. Tutaj narzędzie, które w zasadzie może być do różnych rzeczy użyte, ale to jest najpewniej ostrze. Robiliśmy takie badania trasologiczne na dużych zbliżeniach na mikroskopie i faktycznie to też tak bardzo ładnie leży w ręce, jakby służyło do takiego podcinania, czyli na przykład obróbka skóry. Proszę bardzo. Tutaj bardzo małe, ale ładne igły kościane. No spore. Znaczy małe. Znaczy relatywnie, jakby małe przy tych szydłach, bo to... Znaczy tak, jak na kościane małe. Tak, znaczy, bo to znowu ciężko powiedzieć czasami nam przy zabytkach tego typu, czy to jest narzędzie, czy to jest na przykład igła, czy coś do szycia w skórze, czy to może być równie dobrze szpila, czyli coś do trzymania odzieży, tak na przykład jak tutaj. Bo no, forma jest w zasadzie podobna, to często trochę tak się stwierdza na zasadzie, że jeśli jest ładniej wykonane, to pewnie szpila, no bo sobie ktoś to nosił jako forma ozdoby. Jeśli trochę gorzej, no to żeby tym pracować, ale to tak naprawdę jedno może służyć do drugiego. Natomiast tutaj są bardzo ciekawe zabytki, bo to jest zawieszka, to jest półprodukt, ale oba są zrobione z szabli dzika, czyli z tego takiego dużego koła dzika. Jasne. Tutaj nawet widzimy, mamy takie nacięcia i tu wyżej pewnie były jakieś otwory, generalnie no taka sobie zawieszka. I to też jest podobna historia jak z tą osełką, bo zwykle analogię do tego mamy w grobach męskich i to są najczęściej groby męskie z uzbrojeniem, więc można powiedzieć, że to była ozdoba wojowników. I to jest w sumie taka tradycja, która trwa od dużo wcześniejszych czasów z różnych kultur takich episznurowych, czyli jeszcze takich późno neolitycznych. Jeśli pójdziemy dalej, tutaj mamy 3 narzędzia robione już z poroża jelenia. I też tak naprawdę do czego tego użyjemy, to mamy, bo to może być z jednej strony forma topora, czyli do ścinania, do rąbania drewna, ale przy tej twardości, że jest bardzo twardym materiałem, możemy spokojnie pracować w kamieniu, no a przy tej ilości piaskowca, które mamy tutaj, no jak najbardziej. Czyli generalnie... Jaką to ma masę? Już to leżało 4000 lat w ziemi, a jakie to jest ciężkie... Znaczy można stuknąć. Jak najbardziej. Zresztą tutaj widać, że może pierwotnie to w ogóle było dłuższe, ale sobie skrócili jak się nie złamało, ale widać, że jest ładnie ścięte, obrobione, a to wyświecenie jest już efektem pracy w jakimś materiale. To jest bardzo ciekawy zabytek. Tak trochę śmiejąc się nazywamy to takim multitoolem z epoki brązu. Bo znowu, zależnie jak sobie Państwo to osadzicie, tak, mamy siekierkę. Ale jak sobie osadzimy tak, to już mamy dłuto, ciosło, cokolwiek, tak. Toporek, tak. Tak zwany toporek ma otworek. Więc tak, jak najbardziej. Więc no tutaj znowu widać, że jest ładnie opracowane, zaszlifowane i są ślady na tej części pracującej. No a później to już mamy ceramikę. Tu jest ceramika w zasadzie całego okresu użytkowania tej góry, życia ludzi na tej górze. Tutaj z przodu te trzy to są oczywiście rekonstrukcje, ale na podstawie zabytków, jakie mamy w oryginale. I to na przykładzie ceramiki można bardzo ładnie pokazać, że to nie jest tak, że rozwój jest liniowy i że jeśli coś jest młodsze, późniejsze, to jest lepiej wykonane i tak relatywnie ładniejsze. Bo te zabytki, ta waza, ten fragment dzbana, to są z tej najwcześniejszej fazy osadnictwa na stanowisku, czyli z wczesnej epoki brązu,
czyli mniej więcej tam z XVII wieku przed Chrystusem. Proszę zobaczyć, jak to jest pięknie wykonane, wyświecone. Jest. A z kolei to jest zabytek 1000 lat młodszy, bo to jest z wczesnej epoki żelaza. Tak samo to. Więc no to jest zupełnie inna tradycja kulturowa, zupełnie inny pomysł na to, jak ceramikę wykonywać i czemu ona może służyć. No ale jak mówię, właśnie to nie jest tak, że jeśli coś jest młodsze, coś jest późniejsze, to będzie ładniejsze, bo w tym przypadku jest dokładnie na odwrót. Nie, no to ta teoria już chyba dawno padła, że to tak, ale jest czasem się wydaje, że właśnie powinno być coraz lepiej, bo ludzie byli coraz mądrzejsi, a no to jakby trochę nie tak działa. A to jest z kolei z zupełnie tej najmłodszej fazy osadniczej z okresu latyńskiego. Z fragment takich bardzo dużych, no tak patrząc na strzelnicę, bardzo dużych naczyń zasobowych. One być może w ogóle były wkopywane w ziemię i pełniły taką funkcję spichlerzy, coś takiego do przechowywania ziarna. Więc to jest już z tych najmłodszych odcinków czasu. No i tak jak widać tutaj, no my w większości znajdujemy fragmenty tych naczyń. Nie, to nie jest glazura, to jest wyświecone, bo glazura na terenach polskich się pojawia dopiero w średniowieczu. Takie spiralne, oguzowe. Zagładzone. To jest to, że robi w ten sposób, że Lewigan garnek już ma on pełną formę, jest zdobiony takim pangstę, zostawia się, żeby on sobie wysechł, ale jeszcze przed wypałem, jak on już jest taki suchy, twardy, bierzemy coś twardego i gładkiego, dotarli tutaj na drugą stronę Karpat. Albo nie wiem, no i my znajdujemy to głównie w fragmentach, no to jest na przykład wszystkie fragmenty, które nam się udało pokazać z tego naczynia, to jest bardzo rzadka okazja, że nam się znajduje coś takiego, to jest z starych badań. Zgniata i najczęściej to są fragmenty, których nigdy nie udaje nam się połączyć z niczym, ponieważ to jest osada, więc tak naprawdę my głównie znajdziemy śmieci tych ludzi. To są garnki, które się gdzieś upadły, potuchły, zostały zmiecione, wyrzucone na hałdę. To oznacza, że po wypaleniu, jakby w trakcie polewamy taką polewą ołowiową. W przeciwieństwie na przykład grobów, gdzie ludzie celowo wkładali całe naczynia, wtedy można znaleźć całą formę i my na podstawie analogii możemy właśnie na podstawie tych naczyń z grobów nasze tutaj fragmenciki przypisywać do jakiejś formy. Przejście przez bramę Państwo i tam gdzieś trzeba... związani z Maszkowicami, z Górą Zendrama. zawodowo. Tak, również prowadzą bardzo ciekawy kanał poza kontekstem. Tak. Ruszyliśmy dosyć niedawno na bazie trochę starszego kanału. Który znamy. Tak, rozmowy na koniec świata. Zrobiliśmy taki mały rebranding i trochę inne treści teraz tam wprowadzamy. Bardzo ciekawy kanał, polecamy. Tak, o archeologii popularno-naukowo. Różne takie tematyczne materiały, także dużo newsów archeologicznych, także serdecznie zapraszamy. Tak. To był bardzo upalny dzień. A więc należy nam się obiad o śniadanie. Zdecydowanie. Mamy nadzieję, że opowieść, tym razem nie nasza, tylko mądrzejszych od nas, sprawiła wam co najmniej tyle frajdy, co nam. No, jak widzicie, zawieramy nowe przyjaźnie internetowe. No i cóż. Mądrzejsi od nas. Tak. No więc wszystko na rzecz tego, żeby opowieści były jeszcze ciekawsze. Więc dziękujemy za oglądanie i zapraszamy na następne. Zobaczcie, jak się sprawy będą rozwijały. Na razie. Cześć. Cześć.